Cześć, cześć, cześć. Witam Cię w kolejnym dniu mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. A dzisiaj nadaję ze szczególnego miejsca. Opuszczone sanatorium dla gruźlików, które przekształciło się w sierociniec, a później w więzienie. To wszystko tutaj w Kostaryce w dzisiejszym dniu. Zapraszam Cię serdecznie na ten odcinek. Będzie trochę strasznie, trochę poważnie, ale na pewno unikatowo. No to co? Kręcimy tą przygodę? Smacznego jajeczka? Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię w kolejnym moim odcinku, kolejny dzień wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Dalej jesteśmy w Kostaryce i dzisiaj pędzimy trochę na obrzeża, bo muszę się udać pociągiem, a później jakimś lokalnym autobusem. Podróż potrwa około 2 godzin. Do opuszczonego szpitala. Niesie on za sobą ciekawe, mroczne historie, ale o tym opowiem już na miejscu. A teraz na starcie powiem, kurczę, tak, jest power, jest energia, banany wjechały, kawy nie wypiłem, muszę się udać na lokalną stację pociągów. Zdziwiony jestem, że tu są pociągi, ale jaki jest temat, słuchajcie. No, powiem tylko tyle, to jest kolejna cegiełka do tego mojego, powiedzmy, jakiegoś może nie niezadowolenia, ale no niezadowolenia, jak tutaj się sprawy mają, mianowicie jeśli chodzi o transport. Dobrze, że popatrzyłem. Pociąg jest tak, 6:30, 7:30, teraz jest 7, 8 i później jest o 15. Więc rozstrzał jest ogromny. Wczoraj na wieczór, jak robiłem sobie kolację z awokado, doszło do takiej śmiesznej sytuacji, znaczy nie była śmieszna. Jedna pani, no starsza ode mnie i to no myślę, że jest 10 lat, z drugim panem, też starszy ode mnie z 10 lat, po prostu prawie doszło do szarpaniny. A jak ja tu przejdę? Są rozkopy, dobra, tu coś tam kopią, a ja wczoraj nie kopali. Ale zabrał się do roboty. No i słuchajcie, prawie się pobili o mikrofalówkę. Bo ona miała wsadzone coś do mikrofali, a on to wyjął po prostu, bo ja rozmawiałem z tą panią i chciał sobie podgrzać. No i wyciągnął, coś się chyba jej nie zapytał, ale doszło do takiego, po prostu do takiej eskalacji konfliktu między nimi, że mnie to zszokowało. Nie wiem, czy tu mogę w ogóle tędy iść, czy nie? Chyba mogę. Dobra, przejdę tu. Może się nic nie stanie, ale tutaj no BHP czy coś to jest pod dużym znakiem zapytania. Sorry? No? Dobre? Okej. Jednak nie tutaj. Sam siebie czasem wyprzedzam, ale pan mnie uprzedził, że tutaj mogę tędy przejść. A lecimy, bo mam 20 minut, a trzeba jeszcze bilet kupić. Używam teraz trochę innego telefonu, bo idziemy trochę przez taką średnio bezpieczną dzielnicę, ogólnie tu to San Jose. To powiem wam szczerze, chyba najbrzydsza stolica, w jakiejkolwiek byłem. Brud, smród, osoby na ulicy, no, śmierdzi moczem i w ogóle. Nie fajnie, nawet w tych miejscach takich turystycznych pełno policji. Oni jedyni się do mnie uśmiechają, a reszta ludzi się w ogóle nie uśmiecha. Jacyś tacy są, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo powiem wam tylko tyle, że jestem cały czas w szoku, że tu woda kosztuje ponad 7 zł. I to taka najtańsza woda. Kola tyle samo kosztuje. I to bez względu gdzie byłem, bo byłem na różnych wioskach i w dużym mieście. A często jest tak, że w dużym mieście jest po prostu taniej. Pełno ludzi. A nie mogę powiedzieć, bo szybciutko tutaj pani mi sprzedała bilet, raz, dwa, trzy i kurczę, wsiadamy już do pociągu, więc no są jakieś plusy tej Kostaryki. Tutaj pełno ludzi tam stoi do tamtego pociągu, a my wsiadamy tu. Trochę jak w metrze wygląda, nie będę tutaj głosił. Przygoda czeka, pociąg ma odjechać podobno za 10-12 minut. Zaraz wam powiem, ile bilet kosztował, bo mnie skasowali z karty. To jest dobre tutaj, że można właśnie kartą wszędzie prawie płacić. Już ruszyliśmy. Ja nie wiem, czy ten pociąg czekał na mnie, czy co, ale jeszcze nie ma wpół do. Bilet kosztował 5 zł. 5,20. Jest tanio. W szoku jestem, bo w Panamie chyba nie ma pociągu, a tutaj jest. Kraj, jeszcze chcę podkreślić, wcale nie jest jakiś mały, jeśli chodzi o liczbę ludności, bo 5 milionów. No oczywiście nie porównujemy tutaj do Indii tego,
ale tak samo było w Panomie. Wiem, że tam też sytuacja ekonomiczna może być trochę inna, bo, no bo ze względu na kanał panamski i przychody tam no, kosmiczne z tego tytułu. Chociaż nie wiem, jak oni się tam dzielą z Amerykanami, nie wciskam w to, ale na pewno to nie jest jedna osoba do źródełka, znaczy jedna strona, nie osoba. Na ulicy czy na chodniku no, muszę zawijać po prostu gęsto ruchy, no, żeby nie zostać potrącony. Oni tu strasznie nie uważają. Słuchajcie, nawet jak szedłem poboczem, to po prostu przejeżdżają koło mnie tak, jak linia prowadzi, nie omijają i nic z drugiej strony nie jechało. I nie był to jeden przypadek, tylko wielokrotność. Dlatego to mówię. Praktycznie moje wszystkie doświadczenia, które są takie, no powiedzmy jakieś tam krytyczne, ale konstruktywnie krytyczne, opierają się na wielu podobnych doświadczeniach, a nie tylko na jednym. Jak mówię, że się ludzie nie uśmiechają, to nie jest to jedna osoba, tylko tłum. Jak mówię, że mnie auta chcą potrącić blisko, znaczy może nie chcą, przepraszam. Jak mówię, że auta jadą blisko mnie, to nie był jeden odosobniony przypadek, tylko kilkadziesiąt. Przedmieścia San Jose, czyli stolicy Kostaryki. Tutaj te domy są tak strasznie jakoś obudowane, okratowane i no, zasiekami obłożone, że ta przestępczość jest dosyć powszechna, ponieważ prywatne domy nawet, no co jest też u nas w sumie czasem taką praktyką, mają ochroniarza i własne no, takie no, kraty, jakby to powiedzieć, albo płoty, ale nie aż tak jak tutaj. No i dlatego ja nawet używam, słuchajcie, telefonu drugiego w razie W. Jak coś, no to ten leci, a nie tamten, chyba. Gracias. Pociąg wił się niczym wąż wśród gór. Na zakrętach były po prostu tak ekstremalnie przeguby między wagonami, no, poddane pewnej próbie, że się zastanawiałem, czy ten autobus się nie rozleci. Znaczy autobus, wróć. Słuchajcie, jeszcze te banany nie działają, pomyliłem autobus z tym, z pociągiem. Podróż trwała 35 minut, odcinek chyba 25 km, więc bardzo powoli, ale nie ma co się dziwić. Wśród takich terenów, tu jesteśmy na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, sporo gór, ja i tak jestem w szoku, że udało mi się skonstruować w ogóle no, taką linię. Ale z tego co widzę, chociaż nie, dalej jest linia. Myślałem, że tu jest stacja końcowa. Ja wsiadłem do takiego pociągu, który od stacji do stacji jedzie. Właśnie z San Jose do Cartago, gdzie się właśnie znajdujemy. Po drodze, tuż jak wjechaliśmy do Cartago, zauważyłem, że jest no, sporo tutaj takich no, biednych zabudowań z blachy. Dobra, teraz muszę znaleźć autobus w stronę Tierra Blanca. Muszę wykorzystać ten moment chwili między jednym transportem a drugim do zadzwonienia do córki, do Ali, bo codziennie się zagapiam i jak już jest godzina 16 czy 17 tutaj u mnie, no to w Polsce no Ala z reguły śpi, no chyba że jest weekend i tam urzęduje z Agatą albo z Alą, no jej najlepsze przyjaciółki, bo jest różnica 8 godzin, jakaś ulica. Słuchajcie, tutaj no główna handlowa. Ciekawie biegnie linia tutaj pociągu przez to. Też jak widzicie jest jedna nitka. Trochę tak jak przez Hanoi w Wietnamie albo gdzieś w Indiach. Ale widzę jak są te tory powyginane i nie dziwię się, że ten pociąg tak się zmagał z tymi po prostu torami, bo na przegubach myślałem, że w pewnym momencie to wyskoczy. To jest chyba ten Tierra Blanca. Chyba tak. Tylko nie wiem, czy on jest otwarty. Tu nie ma nikogo. Na razie. Można kartą? Chyba nie można. Ale gotówką. Jestem sam. On też jedzie? Nie wiem. Czy jedzie, czy nie jedzie? Słuchajcie, jak to dobrze zapytać, tutaj pana zapytałem i tak piąte przez dziesiąte hiszpańsko-angielski i powiedział mi, że mam tu czekać, że to nie jest ten autobus, to nie ten, tamten jedzie gdzieś do Haga, nie Halaga, do Kot, a ten jest do Tierra Blanca i mam tu po prostu z nim poczekać, bo on też tam jedzie. Tyle zrozumiałem. Czekamy, no. Mamy cały dzień.
Z Alą pogadałem, wszystko ok, pojechała na glinę z mamą i w ogóle aktywności jakieś tam są grubo rozwijane, cieszę się. Jak to mieliśmy tak, no, taki lekki smutek, no, jak to zawsze przy pożegnaniach, że to aż 100 dni się nie będziemy widzieć, ale już mija jutro 30 dzień, więc 30% misji wykonane. Moment zleci, zaraz październik, listopad i w grudniu już będę w domu. Powiedziałem do Ali, że jak przyjadę do domu, to się położę tak krzyżem w dużym pokoju i będę leżał miesiąc. Ale później sobie zweryfikowałem to i chyba dłużej to nie potrwa, chyba że zasnę, jak 5 minut. O. Bilet kosztuje 360 tych ichniejszych kolones, tak, kolones, czyli 360, no 500 to jest $1. O proszę, mamy tutaj nawet covidowy autobus. Sanatorio Duran. Gracias. Sorry, my name is Michał. Agle. Agle? Agle. Agle. Agle, please to meet you. Do you mind if I can introduce you? Oh. Nie? Co? Jak to bywa? Co chwilę kogoś spotykam i dziewczyna do mnie podeszła na przystanku, ma na imię Agle, jest z Litwy i no od razu połączenie nastąpiło, zaczęliśmy gadać, wymieniać się doświadczeniami, jedzie na wulkan, namawia mnie, żebym tam pojechał, ale mam bardzo limitowany czas, jeśli chodzi o moją dyscyplinę, więc prawdopodobnie odpuszczę. Would you like to say something? Smacznego jajeczka? That's my favorite place in Poland. This is for Easter. Yes. I was hitchhiking once in Poland in Easter, and we were using trucks, and truck drivers would say this on the radio. All right, smacznego jajeczka. That's very cool. But you said you made some Lithuanian soup yesterday, right? Yeah, Was it with jajeczko? it was with jajeczko. Yeah, Chłodnik Litewski. Lewski. Yeah, right. Yeah, very famous. Yeah, yeah, love it. Yeah, so yeah, I wish you great trek. Maybe we can talk a little bit later, but it's a pleasure to spend time with you. Lecimy. Polsko-litewski team dzisiaj. Rzeczpospolita. Yeah, Rzeczpospolita. Yeah. We used to be together long time ago. Jesteśmy już na miejscu, autobusik mnie podwiózł pod same sanatorium, miałem fajną konwersację z dziewczyną z Litwy, no i ciśniemy, bo sanatorium się tam znajduje, jakieś chmury lecą, fajnie to wyglądało. Cylera! Turystów całe 3 osoby, ale jest przystanek w drugą stronę, trzeba sprawdzić, czy nic nie jedzie. Nie jedzie, dobra. Ale przyjemnie jest, teraz czuję taki energię. Mam nadzieję, że tam jest coś do picia, bo nic nie wziąłem. A tu też nic nie ma. Wow. Ale poczułem taką energię, bo jestem dosyć wysoko w górach, nie pocę się w ogóle, nawet jak mam czapkę. Pierwszy raz od 11 dni chyba. Jest fajna bryza, taka właśnie jak energia w górach przychodzi, jak jest trochę bardziej rzeźko. Zjedlibyście coś w takim miejscu? Tutaj można z toalety skorzystać. $2 to kosztuje. Fajnie. No. Cenią się tu. A w ogóle, gdzie my idziemy i po co my to w ogóle robimy? Jak wiecie, no albo nie wiecie, bo jesteście świeży na moim kanale, ja podróżuję w różne jakieś unikalne, ciekawe miejsca, znajduję jakieś historie do opowiedzenia. No, dla każdego coś różnego. A dzisiaj znajdujemy się w sanatorium, o proszę bardzo, tutaj nawet nazwa mi współgra, Sanatorium Duran. Niejaki pan Carlos Duran ponad 100 lat temu, był to bardzo światowy człowiek, kostarykańczyk, pojechał do Europy i zobaczył, że tam ludzi chorych leczą właśnie w sanatoriach, w górach i wzorując się na tych alpejskich jego obserwacjach, chciał zbudować coś podobnego tutaj w Kostaryce. Wtedy panowała gruźlica, nie mogli sobie z tym poradzić i zbudowali właśnie takie sanatorium tutaj w górach. Niedaleko znajduje się wulkan Izar,
Izaru chyba, zaraz się poprawię pewnie z napisem. Uwierzcie mi, jak tak podróżuję codziennie, się uczę tych historii, to pewne fakty ulegają, że tak powiem, deformacji, zwłaszcza nazwy w obcych językach. I to sanatorium się tutaj znajduje. Później, zaraz opowiem całą historię, ale tak w skrócie na wstępie wam powiem, że to sanatorium później przekształciło się w sierociniec, a później w więzienie. Wejście od 8 do 4 i krowy mnie tu witają. Więc poznajmy historię tego miejsca. Halo? Co jest, kurde? Podejdziesz tu? No chodź się przywitaj. Chodź się przywitaj. Tam też są jakieś mućki. Chodź. Nie bój się. Co jest? No nie bój się. No. Młode chyba. Nie znam się na krowa. Nie mam żarcia, to nie chcę podejść. Dobra. Okej. To miejsce jeszcze kilkanaście lat temu było opuszczone, no trochę się spóźniłem z tym moim YouTubeowaniem. Oczywiście wolałbym, żeby to było miejsce takie do zwiedzania w nocy i opuszczone. Nie da się tu niestety zrobić nocnego biwakowania, no bo jest to nawet wręcz atrakcja turystyczna, przekształcili to w atrakcję turystyczną. Zresztą zobaczcie, jaki wielki parking tu jest. Tyle ludzi tu przyjeżdża? No może, no nie wiem. A turystów jest tak wielu, że jestem sam. Tam jest chyba pan. Tam trzeba iść, bo widzę, że mnie przyfilował. Jest tu wszędzie otoczone tym drutem kolczastym. A zobaczcie, jaki tam jest. Tu jest kościół na terenie. Przystanek autobusowy. A z tyłu widzicie, jakie fajne widoki. A tutaj jest wejście i bilety. Już podchodzimy, zobaczymy. Od 8 do 4. Nie wolno z psami. Buenos días. Powiem wam tak, że nie będę tu za bardzo vlogował, bo na bramie mnie po prostu powiedzieli, że nie mogę nie mogę filmować sprzętem profesjonalnym. Ja tłumaczę, że nie mam tu żadnego sprzętu profesjonalnego, więc nie chcę się narażać. Nie widział, ten gościu na bramie nie wyglądał na jakiegoś takiego przyjaznego, ale później pani bardzo przyjazna. Takie tu mają po prostu jakieś wytyczne, że mówią, że wyglądam jak profesjonal, bo mam mikrofon, ale wygląda to tutaj, no powiem tak, klimatycznie. To wszystko tutaj jest też pozamykane. Tu mieli, widzę, też kościół. To najpierw było właśnie sanatorium dla ludzi chorych na gruźlicę, założone w 1918 roku przez Carlosa Durana, byłego ministra zdrowia i chyba nawet premiera Kostaryki. Możemy tu podejść i zobaczyć przez dziurę, co tam w środku jest chyba. To kościół, tak? Nie, to jesteśmy pod kościołem. Tak, tu jest fundament. No nie chciałbym, żeby mi teraz tam telefon spadł, ale klimatycznie. No może tutaj trochę ponawijam do was. Czekajcie, bo znowu mam, kurde, jadę na 2 telefony, bo tym mniejszym telefonem trochę się bałem w tych miejscach takich, jak to się nazywa, publicznych, jak w mieście, no bo jakby mi wyrwali czy coś, no to najwyżej tamten poleci, a nie chcę mojego głównego telefonu stracić. No a tutaj już nie mam takich jakby przeciwwskazań. No i obejdziemy, tak? Drona nie będę wyciągał, bo by mnie złapali szybko, no bo jak jestem jedyny. Kamer jako takich tu nie ma, tu są toalety dla ludzi, znaczy dla ludzi. Nie no, toalety dla zwierząt, Michał. Żeby tu z tego skorzystać, jeśli chodzi o po prostu turystów. Czyli możemy sobie tutaj wejść. No i pani była, muszę powiedzieć, pani była super miła, więc chowałem mój statyw. Nie będę tutaj za bardzo jakoś vlogował i kombinował, ale pozwoliła mi, że mogę sobie tutaj pokręcić. Przechodzimy przez ja pokażę wam raczej te miejsca. Muszę przyznać, że tutaj panuje taki fajny mikroklimat, więc no nie dziwota, że wybrali na to miejsce właśnie takiego blisko tych gór, bo jesteśmy ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Jest taki klimat górski. Więc tutaj się ludzie na gruźlicę najpierw leczyli przez kilkadziesiąt lat. Później w latach chyba 40. przekształcili to na sierociniec, a następnie na więzienie. Tu dochodzimy do ściany i nie wolno dalej iść.
Ale zachowane jest to w bardzo dobrym stanie, moim zdaniem. Tu są prawdopodobnie toalety. Sala medyczna. Tak. Sala chirurgia, to pewnie chirurgiczna, a tam jest medicos. No widzicie? I odontologia. To co to będzie? Oddział dentystyczny. Tutaj też nie widać. Widać coś? Widzicie? O, widać. Schody. Kościół tam jest. Jeszcze podejdziemy tutaj do tego. Okej. Rozbite, a tu ściana jest. Tu już dalej nie przejdziemy do tego fragmentu. Mogę się tylko domyślać, co te budynki tu służyły. Zaraz przejdziemy tam do tej głównej części, czyli tam, gdzie chyba pacjenci, kuracjusze spali. Pani jeszcze mi tu podbiła, zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Pieczątkę. Tak, jestem SD. Sanatorio Duran. Na dziedziniec można wejść. Tam ktoś zamiata, widzę. Żeby mnie nie podkablował, że ja tutaj coś jakoś filmuję, ale mam pozwolenie w sumie. Aha, tu można wejść. Nie wiem, to był jakiś budynek, ale uległ kompletnie zniszczeniu. No, te budynki wyglądają co najmniej jak z horroru. Tu jest chyba zakaz przejścia. Chociaż nie wiem, zaraz się zobaczymy. Tam jest krata. Właśnie nie wiem. Chyba mogę. No ciśniemy. Najwyżej na przypale, no zobaczymy, czy ktoś nas zatrzyma, czy nie. Tam ten gościu zamiata, ale nie widzi. Są też pozostałości. Jeżeli tu więźniowie byli trzymani, tylko dachu brakuje. Słuchajcie, co tu jest w ogóle napisane, że tu nie wolno jeździć na rowerach, jakichś instrumentów muzycznych, nie wolno grillu rozpalać. Ktokolwiek tu będzie coś próbował niszczyć, to pójdzie do więzienia od roku do 3. Nie wolno tutaj nosić kostiumów, peruk, make-upu, ani innych rzeczy z horrorów, które mogłyby powodować takie zbezczeszczenie wizualne tego miejsca i duszę tego miejsca. Dormitorio pacientes, czyli tu były pokoje dla pacjentów. Tu wchodzimy właśnie do pokoju, gdzie kuracjusze stacjonowali. A tu chyba było przejście. Tu był pokój dla kuracjuszy? Tu ktoś leżał? Chyba była łazienka. No jak z horroru to wygląda. Tam ten budynek cały jest zamknięty. Pewnie się wali. W latach 20. i 30. XX wieku śmiertelność na gruźlicę była ogromna. Więc te mury nie tylko niosły pomoc, ale niosły też duszę i śmierć. Doktor Carlos Duran miał córkę. Ona niestety też zachorowała na gruźlicę i zmarła. Legenda głosi, tak mówią tutaj lokalsi, że tymi korytarzami przechadza się co wieczór w białej sukni i szuka ukojenia, bo odeszła w wielkich cierpieniach z tego świata. Prysznic. Kręci się tu woda ciepła? No chyba nie. Lepiej nie dotykaj, Michał, bo cię jeszcze do więzienia wezmą. Fajne okna drewniane, tu już nie ma. Z jednego pokoju do drugiego, trochę się tak czaję. No ale w sumie jak mam pozwolenie, to co się czaje? Jedno z pytań, które mi się nasuwa, to czy tutaj straszy? Wow. Możemy chodzić po tej drewnianej podłodze. Wow, to otwarte jest wszystko. No, widać dewastację niestety niektórych artystów. Dlatego nie dziwię się, że... zobaczcie, jaki tam dla równowagi, jaki tam ładny mural jest. No, zaraz tam podejdziemy. Pokoje były dosyć małe, już wam powiem ile. 1, 2,
2,30, 2,5 metra na 2,5 metra. Więc łóżko się mieściło pewnie, no nie wiem, jedno, bo to chyba wygląda jak izolatka moim zdaniem. Ewentualnie były 2 łóżka, tylko się drzwi się otwierały do wewnątrz. Bo tu są zawiasy, tak? Więc łóżko musiało być tutaj. Łóżko na pewno jedno było tutaj, ewentualnie było tak. No ale wydaje mi się, że chyba były 2 osoby, które leżały. Ewentualnie, no, mogła być to izolatka. Obok mamy łazienkę. Prysznic. No ciekawie tak zabudowany, prawda? Spotkają się gdzie to? W Panamie? Nie, w Ekwadorze spotkają się, że cegłami było tak po prostu założone jak tutaj. Kolejne pomieszczenie. Tu widać izba, no przynajmniej 2 razy większa niż poprzednie. Można wejść nawet na piętro. Zaraz to zrobimy. Teraz wchodzimy do jakiejś sali, nie wiem, no jakiejś plenarnej. Co jeszcze zauważył ten doktor Duran podczas swojego pobytu właśnie w sanatorium w Alpach, że ludzie byli wystawiani na światło słoneczne i tym się leczyli. Ja też się tak zastanawiam, czemu teraz tak nie leczą, a jak poszukacie głębiej, to była to powszechna praktyka, zwłaszcza dzieci wystawiali na słońce, bo energia ze słońca leczy. Teraz mamy, jakiś tu Karoluk biega, teraz mamy nastawienie tylko takie, że wszystko w naszych głowach jest, nie wiem jak w twojej, znaczy mi to próbowano wtłoczyć, że wszystko musi być tędy, czyli przez leki. Oczywiście leki, ja nie odrzucam leków, pomagają, chociaż bardzo dużo leków jest w naturze, a my jesteśmy jakby wyuczeni, że cokolwiek nam jest, to nie patrzymy na swoją dietę, nie patrzymy na swój ruch, zadbanie o ciało, tylko myślimy, że łykniemy tabletkę i to jest remedium na wszystko. Jak się dowiedziałem, że tylko 5 witamin jest przyswajalnych tak w miarę do 30%, to te wszystkie, cała ta reszta to można do kosza wyrzucić, bo maksymalnie jest chyba 6% i to nie wszystkie. Żelazo, witamina C, D, cynk i coś tam jeszcze i chyba potas. I magnez, no to 6 może, jakoś tak, kilka tylko. A w aptece można spotkać po prostu lekarstwa nawet na syndrom niespokojnych nóg. Wejdziemy do toalety. Toaleta taka typowo wschodnia w krajach arabskich, czyli na kłócąco. Ale jest zbadane, że taka postawa, czyli na kłócąco, jest najbardziej zdrowa dla nas, bo tak nam się jelita układają. A takie siedzenie na kiblu 90 stopni jest mniej zdrowe, o tak to powiem. Ludzi tu jak mrówków. Przejdziemy się. To jest też sala znowu otwarta. Więc widzicie, były wystawione. Tutaj pewnie chorzy, ci co nie mogli na zewnątrz, to w tym miejscu chorzy pewnie tutaj siedzieli. Jest bardzo duża taka przestrzeń okienna, gdzie wpada to światło słoneczne. No, ktoś tam chodzi, jest jakaś chyba ochrona i lecimy dalej. Tu się sufit trochę wali. Była jakaś sala wyjścia w tą stronę. A tamten budynek, wydaje mi się, że to była stricte izolacja, ewentualnie to było dobudowane jako więzienie. No bo czemu to jest aż tak oddalone od tego? Tutaj tych fragmentów, tych budynków nie ma, bo uległy dewastacji albo zniszczeniu. Tam jeszcze jest opuszczony. O kurczę. Chyba da się dojść, no. Muszę śmiało przyznać, że tutaj jest to dosyć dobrze teraz zaopiekowane. Nie ma też co się dziwić, że takie są mocne tutaj zasady, no bo widzicie, no tak pobaźgrane by to rozwalili, rozgrabili. Znaczy rozgrabili, nie ma co tu grabić, bo puste pokoje, ale o kurczę, a tu co? Łaźnia, no. Ale dziwne, jacy tacy mali ludzie byli? Zobaczcie. O, i co, tu w główkę? Ale to prysznic? Gdzie ta woda leciała? Którędy? Są tu jakieś niby instalacje, ale to elektryczne chyba. Chociaż nie, rura trochę, no tak. Ale nie ma wody, nie ma odpływ, nie, odpływ jest. Tak, to były, tam był odpływ, tutaj też. Dobra, jest.
Umywalka ciekawa, taka betonowa. Kto korzystał z takiej toalety? Przyznacie? O, tutaj pięknie posadzką wyłożone. Propagandowe plakaty, znaczy malunki. Bronią zwyciężymy, ogień przyniesiemy. Do boju, komunii. Chyba mnie algorytm załatwi. To nikt nie pali tam w piecu, tylko tak nisko mury się teraz tutaj osadzają na tych terenach. Tutaj w ogóle to chyba z drewna wykonane. Nie chcę tego dotykać, ale to wygląda jak jakaś boazeria. Trochę się wali. Tak, drewniane. Ciśniemy na górę. Tu znowu taka sala, która wystawioni chorzy byli na słońce, za pieczątkami. Tutaj przeszkadza, wydaje mi się, że jestem brudny. Zobaczcie, jestem pośrodku tej sali. Jak duże tutaj okna są. Znaczy no, futryny są, ale okien już jakby nie ma. Tam są też zabudowania, które chyba powstały później po tym sanatorium. Permanentnie zostało zamknięte w 1973 roku, czyli 50 lat temu. W niezłym stanie to jest. Chyba idzie burza. Mam parasol. Ale chłodno jest. Nie sądziłem, że powiem w Kotaryce, że jest chłodno. No i kolejna sprawa, czyli zobaczcie, taras. Może się już powtarzam, ale czytałem, że wielki nacisk właśnie kładziono na wystawianie pacjentów na promienie słoneczne. Śmiertelność była okrutna, tam na coś chyba ponad 80% ludzi umierało. Tam jeszcze są zabudowania. Tak, da się tu wyjść? No przez okno oczywiście nie. Ale tu chyba tędy, tak, jest chodnik. Ostatnie miejsce, jakie odwiedzimy. Tu po schodach parę kroków i rzucić okiem przez kraty. Zamknięte, tutaj spusty. Się zmachałem. Harry Potter tu był. Ale widzicie, kominek jest. Czyli tu było prawdopodobnie rezydencja doktora Carlosa Durana i jego dom. Tam dziwne takie pomieszczenie. No poniszczone. Podłoga też, zobaczcie. No. Jaka podłoga chyląca się w zapadnięciu. Nie wiem, czy ja tu mogę chodzić w ogóle. A mi się wydaje. Nie wolno. Nie zaglądnąć. Dobra, Michał, nie kombinuj. A tu co? Garaż chyba. No garaż, wyjście do domu. Po schodkach. No powiem tak, w nocy to bym miał na pewno tutaj w porach dosyć mocno narobione. Oczywiście w cudzysłowie. Tu jeszcze pozostałości po fundamentach, te widzę, no, pionowe te mury. A tu możemy podejść i luknąć przez dziurę od klucza. Znaczy, no trochę większa dziura od klucza. O. No, to trochę bardziej wygląda jak więzienie tu, ale się wszystko prawie wali. Do zobaczenia w następnym odcinku. Lecimy! Tym razem już chyba z Jamajki. Nie, z Miami.